Witamy Was bardzo serdecznie na targach SEMA 2025 Las Vegas w Stanach Zjednoczonych. Przyjechaliśmy tutaj, żeby zobaczyć nowości, ciekawostki z rynku, pooglądać piękne samochody. Zapraszamy Was na relacje z wizyty w Stanach Zjednoczonych. Pierwszy przystanek Hoover Dam. Oto Homo sapiens turisticus w swoim nienaturalnym środowisku. Choć instynkt podpowiada ostrożność, stado decyduje się na eksplorację skalistego terenu w obuwiu plażowym. To odważna strategia ewolucyjna, mająca na celu zdominowanie betonu poprzez ignorowanie zasad BHP. Łazimy po wybetonowanych chodnikach, bo Amerykanie nie lubią chodzić po górach, więc jest wygodnie, można iść w klapku, w japonku, boso. Jesteśmy na pustyni. No jak w GTA, naprawdę. Jak w GTA. Pięknie. Jesteśmy w GTA. Jak ktoś chce kiedyś sobie pograć w GTA na żywo, To trzeba przyjechać. Los Angeles, Las Vegas. Jesteśmy na pierwszym naszym przystanku, jutro zaczynają się targi SEMA, a my korzystając, że jesteśmy troszkę wcześniej, zaczynamy naszą przygodę od odwiedzenia Tamy Hoovera. Dama wybudowana w latach 30. Ubiegłego wieku, robi niesamowite wrażenie, w szczególności jeśli zerkniemy sobie co nieco w dół. Stany bardziej są znane z innych samochodów, czyli z wielkich dieslowych pick-upów na podwójnych kołach. Check it out. Na tych terenach rozmiar ma znaczenie kluczowe. Lokalne samce alfa poruszają się w metalowych kolosach, by zasygnalizować swoją pozycję w stadzie. Nasza grupa, w skromniejszym Dodge'u, musi polegać na sprycie. Ale również tutaj, w szczególności przed SEMą, mamy ogromny wysyp supercarów, między innymi taki piękny Huracan STO. Nasze auto to Dodge Durango z silnikiem 3.6 Pentastar V6 Pentostar. Bardzo fajnie, bardzo ładnie chodzi, wygodny. Zostawmy na chwilę nawoływania stada i przyjrzyjmy się ich otoczeniu, bo jest ono imponujące. Oto monument ludzkiej dominacji nad naturą. 2,5 miliona metrów sześciennych betonu. Ilość, która wystarczyłaby do wybudowania autostrady z San Francisco aż do Nowego Jorku. Ale to nie tylko martwa bryła, to bijące serce regionu. 17 potężnych turbin generuje ponad 2000 megawatów mocy. To wystarczająco dużo energii, by zasilić ponad 1 milion gospodarstw domowych. Wraz z zachodem słońca surowy beton ustępuje miejsca innej dżungli, tej neonowej. Obserwujemy rzadką metamorfozę. Samce zrzucają dzienne robocze powłoki i przywdziewają odświętne upierzenie. Wyprasowane koszule mają zasygnalizować wysoki status w stadzie. Ruszają na żerowisko zwane stripem. Jakie atrakcje jeszcze przewidujesz na ten wyjazd? Strzelnica, parki narodowe, Yosemite, jedziemy do Las Vegas, San Francisco, Universal Studios, sky is the limit. Jesteśmy na SEMie, na stoisku EBC Brakes.
gdzie pod tą czerwoną schowany został nasz samochód, sponsorowany przez nas samochód, który brał udział w rajdzie Road to SEMA, charytatywnej wydarzenie. Za 5 minut będzie on odsłonięty i pokazany światu, a w piątek zostanie zlicytowany na charytatywne cele. Zostańcie z nami. I mamy tutaj taki 1 z 1 projektów, jeżeli chodzi o polski rynek, bo jest zrobiony w Polsce przez Sebastiana Polita z firmy Indecent. Cześć. To jest tak, że to nie jest do końca samochód zbudowany w Polsce, bo on był zbudowany tutaj w Stanach Zjednoczonych, natomiast większość części, których użyliśmy do budowy tego samochodu, rzeczywiście była zaprojektowana i stworzona u nas w kraju. Wyjątkowy, bo przede wszystkim z bardzo wyjątkowym wnętrzem. Klient przyszedł z gotowym pomysłem. Przyniósł do nas limitowaną edycję sneakersa Nike i powiedział, że on kocha te buty i chce, żeby tę kolorystykę przenieść na jego samochód. Ile tu jest mocy, jak to się napędza, czy to jest tylko do stania i oglądania, czy to jeździ? W tym wozie, poza tym, że on wygląda w taki charakterystyczny sposób, mamy topowy pakiet zawieszenia, jaki jesteśmy w tej chwili w stanie zaoferować klientom. Dołożony kompresor do silnika, co też jest w świecie Porsche dość nietypowe. Tutaj jest niecałe 700 koni. No i cóż, no to ty powiedz, jak ci się podoba? Jak dla mnie mega petarda i to w każdym aspekcie. Kocham ten lakier, po prostu i kolor jest super i w ogóle jak to jest pomalowane, to też jest super. To jest customowy kolor wymyślony pod ten bus, zgodnie z tą kolorystyką buta. Natomiast jest to nasz kolor i on zostanie użyty tylko raz. Czyli zamawiając sobie samochód u nas, masz pewność, że po wszechczasy w danej kolorystyce, na danej felce, bo felki też projektujemy indywidualnie tylko pod konkretny samochód. Szansa, że spotkasz drugie auto spod naszej dłoni gdziekolwiek na tej planecie, jest nierealne. Podsumowując, chapeau bas, przede wszystkim gratulacje za wejście na rynek amerykański. My zresztą też zamierzamy tutaj niedługo się pojawić. I tu też przy okazji możemy wspomnieć o tym, że nasze firmy rozpoczęły współpracę i najczęściej kupując takie samochody będziecie mogli spotkać nasze kosmetyki w środku jako taki zestaw startowy. No i co mi pozostaje? Gratuluję, buduj następne. Wygląda to po prostu zajebiście. Pierwszy dzień, SEMA. Cudownie. Oceniamy również inne zderzaki na tym wyjeździe. Tutaj nie trzeba się nawet schylać, żeby zobaczyć, czy to czyścić nadkole. Zobacz. Ty, Marcin, a Protect przez K to samo co Protect przez C? No w tym przypadku to nie jest jak Zbyszek i Zbigniew, także jechać z nim. Tutaj najlepszy instalator po tej stronie Mississippi bierze udział w konkursie klejenia z formatki, wyklejenia lusterka na czas. Czyli musimy pobić tak naprawdę 44 sekundy. Pytanie brzmi oczywiście, o ile je pobijemy, bo pobić to na pewno to wykonamy. Obserwujemy rytuał godowy detailera. Precyzyjne wyklejanie lusterka. Samiec wykonuje skomplikowane ruchy dłońmi, próbując naciągnąć materię bez jej rozerwania. Każdy bąbel powietrza to porażka, która może skutkować wykluczeniem ze stada. Napięcie sięga zenitu. Tutaj wszyscy inni w szoku. Jak mu idzie, zamknięte. Dziękujemy, gratulacje. Czas jest świetny. O ile je pobijemy, bo pobić to na pewno to wykonamy. No nie jest to idealna, że tak powiem, instalacja dla mnie, bo lubię pracować na innych płynach, na innej liczbie natężenia, ale uważam, że i tak nie jest źle. Dzisiaj, mili Państwo, jesteśmy na dla nas ostatnim dniu targów SEMA. Dlaczego dla nas na ostatnim dniu? Bo jutro, czyli w piątek,
będzie tutaj dużo bardzo ludzi będzie. To mamy do czynienia z czymś takim, co nazywa się Horsepower Rodeo, czyli mamy tutaj dużo różnych samochodów i one tutaj generalnie będą smażyć kapora, próbować driftować albo po amerykańsku robić burnouty, czyli po prostu utylizować opony. Jako że my lubimy zapach dobrze palonej gumy o poranku, to przychodzimy zobaczyć, co tu się dzieje. W świecie motoryzacji zapach spalonej gumy pełni rolę feromonów. Samce gromadzą się wokół chmury dymu, wciągając toksyczne opary z wyrazem błogostanu na twarzach. To prymitywny taniec, w którym opony oddają życie w imię widowiska. Jak wiecie, na rynku jest wiele różnych firm i należy szanować wszystkie, które są i wszystko, co oni produkują, ponieważ każdy robi swój biznes, każdy chce być na tym rynku i tworzyć różne ciekawe rzeczy, ale bardzo często różne firmy ze sobą współpracują. Jedna używa produkty jednych, druga drugich, nie zakrywając nawet tych nazw. I możemy pokazać na Simie bardzo fajne miejsce, bardzo znaną firmę na całym świecie. Nie ukrywajmy, jest to firma, która jest większa od nas, jeszcze, i która używa naszych produktów. Chodźcie sami. Możecie zauważyć naszego hardcata na stanowisku Lake Country. Panowie bardzo lubią nasze pasty. Jest to dla nas naprawdę ważne i bardzo miłe, ponieważ nie ma co ukrywać, że są to specjaliści od wielu lat. Zobaczycie teraz, jak Rafał będzie się bawił nową maszynką Lake Country. To jest projekt, który już mają od wielu lat. To jest jakby nowa wersja, gdzie macie połączoną 15, 9 i rotację. Nie jest to zbyt wygodne urządzenie do pracy, ale coś nowego, coś ciekawego. Zobaczcie, jak radzi sobie Rafał. Nawodnienie jest najważniejsze. Zawsze trzeba dbać o odpowiedni poziom nawodnienia. W skrajnie nieprzyjaznym klimacie Doliny Śmierci gospodarka wodna organizmu staje się priorytetem. Stado instynktownie sięga po płyny. Brak nawodnienia może skutkować halucynacjami. Niektórym osobnikom już wydaje się, że widzą idealnie czyste auto. Dolina Śmierci. Proszę bardzo. To była chata Trevora. Jedziemy zaraz do niego, wbijamy mu do jego przyczepy i robimy napad na bank. Ładnie. Kuba widział CJ, jak wychodzi tam z farmacji. Kolejne tipy na Stany. Jak się płaci cashem, to się płaci taniej. Zazwyczaj jakieś 10 centów. Czasem o 40 nawet centów. Google Maps pokazuje konkretne ceny na stacjach. Bardzo rzadko się to ma z prawdą jakkolwiek. No i co? Tankujemy właśnie w ostatniej stacji w Nevadzie. A dlaczego? Bo później jak jedziemy do Sequoia Park, to tam paliwo potrafi być 2 razy droższe.
Jedziemy do Sequoia Parku. Zobaczymy jedno z największych drzew, które tam jest, czyli General Sherman. Możliwe, że uda nam się przejechać również przez tunel, który znajduje się, jest wycięty w jednym z drzew. Wszystkie parki narodowe są otwarte i bezpłatne, bo nie ma komu pracować, bo wszyscy poszli do domu, bo nie dostają hajsu za swoją robotę. Znajdujemy się w Sequoia Parku i dokładnie znajdujemy się pod takim małym pagóreczkiem, który się nazywa Hanging Rock. Zaraz spróbujemy sobie się na niego wspiąć. Myślę, że będzie to ciekawa przygoda, bo pagórek jest dosyć spory, obły i wysoki. Jesteśmy tydzień w Stanach i chyba już zachowujemy się jak Amerykanie. Prawda, Rafał? Rafał po tygodniu w Stanach. Dzień dobry. Chciałbym coś powiedzieć, Poczekaj. ale jest mi tak niedobrze. No i oczywiście takie samochody to codzienność tutaj. Wymieniamy samochody, bo w naszym Chevrolecie zaświecił się olej do wymiany, więc podjechaliśmy i mamy teraz dwa Durango. Białe. Białe. RT. San Francisco, niedziela wieczór, jest nasza taryfa. Please come inside. Tylko dzisiaj jedziemy jeszcze przez Golden Gate, zobaczyć go za dnia. Nasza taksa jedzie właśnie, teraz nas odbiorą. Nie, to mnie. I później jedziemy na śniadanko. Znajdujemy się w tym momencie na Vista Point. Jest to miejscówka dobrze znana influencerom instagramowym zapewne i tiktokerom z tego względu, że tu mamy fajny parking. Jest mnóstwo zdjęć w internecie, gdzie ludzie sobie ustawiają furki i robią sobie je na tle Golden Gate. Mamy przepiękną pogodę, jest cieplutko, jest całkiem dobra widoczność, także będziecie mogli sobie zaraz zobaczyć również całe miasto oprócz Golden Gate i przede wszystkim Alcatraz, które nam tutaj jest w tym momencie pięknie oświetlone, a następnie pojedziemy sobie tam, gdzie byliśmy wczoraj wieczorem, czyli na punkt widokowy główny na Golden Gate. Przyjechaliśmy gdzie? Nad morze, ale nawet nad ocean. I będziemy teraz sobie jechać wzdłuż oceanu do Los Angeles. I co? I znowu troszeczkę odjechaliśmy od San Francisco i zmieniła się totalnie
widoki się zmieniły na jakieś polne, jakieś ogromne uprawy truskawek i tak dalej. Teraz tutaj się zatrzymujemy na śniadanko, później walimy do LA i tam będziemy też trochę zwiedzać. Obecnie jesteśmy w Monterey. Niesamowicie urocze miasteczko. Marcin, co się stało? Ile jest stopni? Stary, oszukali nas. Wiesz to? Było 33, jest 15 I pada. i jest raining a little bit. Migracja doprowadziła stado do żerowiska drapieżników szczytowych – Rodeo Drive. Nasi podróżnicy szybko orientują się, że w tutejszej hierarchii zajmują miejsce blisko dołu łańcucha pokarmowego. Ograniczają się więc do bezpiecznej obserwacji zza szyby, chroniąc zasoby portfela. Po kilku godzinach, w tym godzinie w korku, jesteśmy w Los Angeles. Tam jest salon Rolls-Royce'a. Pojechaliśmy sobie na znowu znaną miejscówkę. Jak się nazywa ta miejscówka, panie Rafał? Rodeo Drive. Tak. Rodeo Drive. No i przechodzimy się tutaj zobaczyć, jak bardzo biedni jesteśmy. Tak, o dokładnie. Tutaj Rafik dobrze mówi, że biedni umysłowo są ludzie, którzy tutaj kupują. I to jeszcze za full price, a nie na promotion. Znajdujemy się przed Universal Studio. To będzie ciekawy dzień. Tak, to będzie mega ciekawy dzień. Ja na niego bardzo czekałem, ponieważ w Universal Studio znajdują się, wiecie, te całe scenerie z filmów, m.in. z Harry'ego Pottera. Także szykuje się mega intensywny dzień, mega ciekawy. Także no mega się wszyscy jaramy. Jeszcze w dodatku się udało, że jest dzisiaj piękna pogoda, a nie tak jak pokazywały prognozy, że będzie dzisiaj pochmurnie. Także lecimy ze zwiedzaniem, troszkę innym dzisiaj. Najtaniej jest kupić bilety przez internet do Universal Studios. Wyszło nas $109 za osobę, a na miejscu można je kupić za $150. Idziemy na Universal Studio Tour. Od tego sobie zaczniemy, a później lecimy, bo widzieliśmy Harry'ego Pottera, byliśmy tam przed chwilę i jest grubo. Także, no nie no, my jak dzieci w sklepie z zabawkami, no nie ma co ukrywać, no. Wszyscy dorośli też są czasami dziećmi i to jest właśnie ten moment. A jeszcze zobaczcie, jakie piękne widoki można zobaczyć przy okazji.
No, bardzo ciekawie. Powiedziałbym coś niecenzuralnego, gdzie pierwsze słowo jest mózg, a drugie zaczyna się na R. Natomiast 160 hektarów produkcji filmowej, to jak to w ogóle jest zrobione, to po raz kolejny po prostu otwiera głowę, że wszystko jest możliwe. I jaram się. Pod wpływem silnych bodźców wizualnych u dorosłych osobników następuje regresja do wieku dziecięcego. Poważni biznesmeni porzucają troski o faktury, by z otwartymi ustami podziwiać sztuczne zamki. To rzadki moment, gdy stado bawi się beztrosko, zapominając o goniących ich terminach. I opuszczamy już Los Angeles. Pakujemy się właśnie do samochodów. Musimy opuścić nasz dom. I dzisiaj o 19:00 w środę 19:30 wylatujemy do Kopenhagi i widzimy się w Warszawie. To jest hit, że tutaj jesteśmy na stacji Ralph's, czyli nasz Rafik ma swoją stację, a dokładnie naprzeciwko jest Shell i jest różnica prawie $1 na galonie. Zrobiliśmy 2100 mil. 2100 mil. Szybkie przeliczenie. Razy 1,62. No to około 3,400. No to 3,5 dobijemy, bo jeszcze trochę się tu pobujamy po mieście. No szkoda, że dzisiaj tak szaro, ale w sumie na plażę to jedziemy tylko na chwilę zobaczyć. Już wczoraj też byliśmy. Oczywiście znowu czujemy się jak w GTA 5. Każdy mówi, że jak wróci, to będzie grał. Co, jedziemy. Już mamy wyliczone, że w momencie, kiedy wsiądziemy do samolotu, powinniśmy zasnąć od razu po to, żeby poszukać jeta. Nie wiem, czy to się uda, ale będziemy próbować. Co? Subcio. Zmęczeni już trochę. Widzę, że wszyscy są. Trochę mało się gada, bo już jakieś tam zakupki, nie zakupki. Ten wyjazd też był dość intensywny, ale fajnie. Będzie wiadomo, gdzie wracać. Ameryka naprawdę polecam wszystkim. No i będziemy tu wracać. Takie są plany. Będziemy tu wracać i będziemy tu handlować już niedługo. Będziemy zbierać owoce tej wycieczki.